What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. We do not fear death. Fight on! The dead must rise. Delivered truck. Going to cover pattern. Roger that. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Recon arrow out. Stay with it. Using smoke screen. Powering up, D. Let's do this. Soldiers, you're depleting their numbers. Try to finish them off. Hold the line. Here comes the last push. Shots for you. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert. Control enemy strike craft warning. Many of you are feeling overwhelmed, We've got incoming. doubting yourselves. We need cover. They're all over me. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Ale trafiliśmy idealnie w czasie, bo właśnie się będzie zaczynało. Nie wiem, ile to potrwa, ja w ogóle nie wiem, czego się spodziewać w tym roku po Gamescomie, także jeśli wy macie jakieś info, to się proszę podzielcie. Ale zaczynamy. Zaczynamy. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff
Cześć, Andy, dzień dobry. Mówili chyba, że zaczynają od Alana Wake'a 2. Duża scena chyba od razu, nie? Nie czekamy. Hello, Germany, and hello, everyone watching live. World's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Ktoś się orientuje, jak się w ogóle Gamescom trzyma jako impreza? Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a Siebie już bardziej nie preview of podbije. this year's most Pan Enziak. Tak anticipated powiedziała, że siebie bardziej nie games. We podbije. call it Opening Night Live. Raz, And over the raz. next 2 hours, you'll get Dobra, widzę, że jeszcze ciszej. exclusive new looks Raz, at titles raz. like Call of Coś Duty takiego chyba, Modern nie? Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer Jak of the w ogóle game, nastawienie na Starfielda? Inanzer, for a very special Bo widziałem, performance. że jakiś tam nowy materiał wideo, to ludzie rozjechali w internecie z tego Starfielda. Że bardzo memicznie wyszło. Ja jestem ciekaw. Co prawda nie będę specjalnie Xboxa kupował, ale na premierę na pewno będę oglądał na Twitchu. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Trzyma się tak, że jest kolejna edycja. No to już coś, nie? Prawda, E3? Ja nie narzekam, bo się okazało, że po zakupie nowej karty graficznej mam dostać za darmo. O! To akurat bardzo ładnie, to fajnie. To jaka to karta graficzna w takim razie, że Starfielda dostajesz w darmolcu? Nie, Kacper, bo wiesz, że ja takie gry lubię ogrywać na konsoli, nie? A to na Playaka nie wychodzi oczywiście, więc... no co poradzę? Nie będę specjalnie Xboxa kupował, żeby pograć sobie w Starfielda. Zresztą mój PC, tak zupełnie szczerze, on raczej by tego nie dźwignął jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że to że to będzie gra wykręcająca mocno sprzęt. Zobaczymy, czy tutaj chodzi po prostu o górną półkę warstwy technicznej, czy optymalizację. To oczywiście czas dopiero pokaże. W ogóle od kiedy było wiadomo, że Sony pracuje nad filmem Gran Turismo, bo ja się dowiedziałem, jak wszedł do kin. Ja pamiętam, że widziałem informacje o tym jakiś czas temu nieokreślony i kompletnie o tym zapomniałem, bo mnie to jako film i jako seria gier nieszczególnie interesuje. Ja nie lubię wyścigówek, nie? I to nie tylko w grach, tylko ogólnie jako tematu. Więc trochę to olałem, ale fakt, jak przechodziliśmy gdzieś tam przez kino, to też byłem zaskoczony w pewnym momencie, że to już jest. A jakie w ogóle noty zbiera? Bo Sony miało dużo postawić, nie? Na cross-mediowe IP-ki. I wydaje mi się, że Gran Turismo jest dość kiepskim sposobem wejścia w to. Ale to oni mają jakieś tam dane rynkowe, nie? Statystykę. Dużo bardziej jestem ciekaw tego serialu Twisted Metal, który już chyba jest dostępny. Trochę nie śledziłem tego do końca, ale jego jestem dużo bardziej ciekaw. No i oglądaliśmy dzisiaj wcześniej Destiny Showcase. I właśnie gadaliśmy, że no Sony kupiło te Bungie też nie bez powodu, tylko właśnie z uwagi na cross-mediowe IP-ki. I jestem bardzo ciekaw, jak wykorzystają ten potencjał, bo oglądałbym Destiny. Oj, oglądałbym. Blue Beetle cię ciekawi? On wygląda fatalnie. Z filmowych wieści to Jack and Daxter ma być live action. Co ty gadasz? To tego nie słyszałem. To już dużo lepiej. To już dużo lepiej niż Gran Turismo.
Czy widziałem She-Hulk? Chyba zaczęliśmy oglądać i chyba nam nie siadło, jeśli dobrze pamiętam. No tak, ale Marvel, wiesz, ja mam Marvela w serduszku, ale te ich ostatnie seriale to jest absolutny dramat. To jest absolutny dramat. Obejrzałem Secret Invasion, to się Secret Invasion nazywało. Jezu, jakie złe. Podobał mi się wątek relacji romantycznej Nika, a cała reszta jest do bani kompletnie. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. A, to jest ten koleś! On się wbija do mediów w Niemczech, do programów śniadaniowych, do jakichś innych dziwnych rzeczy i się dopytuje, kiedy wyjdzie GTA 6. Nie wie, oni go wzięli specjalnie, to nie jest przypadek. To totalnie nie był przypadek, zobaczymy dzisiaj GTA 6, czuję to, czuję to. Without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you. W kinie byliście na Blue Beetle? To odważnie, przyznam, odważnie. Ja na razie widziałem tylko zwiastuny. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Kurde, ktoś mu teksty podmienił chyba. Coś tam się nie klei. To znaczy ten Blue Beetle ma taki trochę vibe tych starych filmów superhero, jak był ten... Jezu, ja zapomniałem kompletnie, jak to się nazywało. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. Były dwa takie filmy. Jeden był dużo później z Willem Smithem. A ten pierwszy, co myślę... to są jakieś wczesne lata 90. O typie, co na śmietniku znalazł technologię kosmitów. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week early access. Dobra, to by było złe. To jest dobry pomysł na a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds we've done, like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And kreatorem postaci raczej nas nie kupicie. Tu jak gdyby Well, you jump off, you're joining ten motyw eksploracji, wielkości przestrzeni dostępnej i tak dalej, no to jest to, co jest najbardziej interesujące, nie? Aktualnie. Wiesz co, Sharp, ja zdążyłem się tylko załadować do misji i się kapnąłem, że dzisiaj jestem Gamescom i po prostu wyłączyłem i muszę sobie niestety odłożyć start sezonu na później. Ja może jeszcze sprostuję, że my się w takim razie w ogóle dzisiaj widzimy 3 razy, bo jeszcze o 22 jest sponsorka z Immortals of Aveum. Gierka, w którą już trochę zdążyłem pograć i trochę wam dzisiaj o niej poopowiadam.
Thanks so much, Todd. Really appreciate it. 6 września. 6 września to ja się obawiam, że wychodzi Baldur na Playaka i będę grał w Baldura. Games, but we do have a few surprises along the way, and next it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Chyba nie poznałem postaci? To wygląda jak Little Nightmares trochę? To może być, to jest chyba Little Nightmares, nie? No, tak. Fajnie. Ja 2 jeszcze nie ogrywałem. Cześć Julek, co cię ominęło? Ominął cię Starfield i chyba to tyle. Pokazali kawałeczek Starfielda, mówili, że mają tam kino na 300 osób, gdzie pokazują początek rozgrywki, ale nie pokazali w sumie nic super ciekawego. A teraz najprawdopodobniej pokazują Little Nightmares 3. Jop, fajnie. Nadal mam 2 do nadrobienia, ale 1 była absolutnie super, więc może będę miał teraz motywację, żeby nadrobić. That's right, Little Nightmares 3! And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Będzie Backfiesta pewnie? No pewnie tak. Ja się wiesz, nie przejmuję, bo ja i tak nie będę miał okazji pograć, nie? Nie ma gierki na Playaka, trudno. Ja na PC gram tylko w sieciówki. Typowe sieciówki. Cześć FS. Jezus, mi się głos łamie. A to dopiero drugi streamek. Cześć FS, dzień dobry. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to, present you Little Nightmares 3. No teraz w ogóle będzie zagęszczenie premier całkiem spore, nie? Ale szczerze, zupełnie szczerze, z premier wrześniowych ja się chyba najbardziej jaram na dodatek do Cyberpunka. Zupełnie szczerze. Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Ja tak nie patrzę jakoś super daleko do przodu z tymi datami premier, ale wydaje mi się, że październik będzie przewalony. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. And we hope that bardzo lubię takie rzeczy, chętnie sprawdzę. Nie wiem, czy kojarzycie, już kilka lat temu była zapowiadana taka gra jak Unknown 9. I o tej grze kompletnie nic od tamtej pory nowego nie słychać. Natomiast to od razu miało być IP właśnie cross-mediowe, to w ogóle firma robiona przez byłych pracowników Ubisoftu i oni od razu zaczęli robić ARG, wypuszczali książki, podcasty, komiksy, różne rzeczy, właśnie żeby budować fabułę wokół tego wszystkiego, żeby budować lore i tak jak o grze nadal nic nie wiadomo, to podcast też mieli całkiem fajny. To był właśnie taki to nie był taki podcast, że tam sobie, wiesz, 2 typów siada i sobie gadają o tym, co grali ostatnio, tylko takie słuchowisko bardziej, nie? Takie fabularne. Dobra, no a ten Wukong, ja mam trochę swoje obawy. O tak, mam swoje obawy. Ale jestem go ciekaw mimo wszystko. Czym on śpiewa?
takim innym utworem najwyraźniej. Ja tak melodycznie nie umiem. To już widzę, że ta gra będzie horrorem streamerów i ich bitrate'ów. I nie wiem, czy my nie ześwirujemy z tymi dźwiękami bohatera głównego w trakcie walki przez ileś tam godzin. Soczyście. A wiecie, że białego fontu nie widać na białym tle, nie? Heishen Hua. No mówię, ja mam w związku z Wukongiem jakieś takie bliżej nieokreślone obawy. Nie jestem w stanie ich sprecyzować. Czy to jest Doom? No chyba raczej, nie? Chociaż może niekoniecznie. Ja nie jestem jakimś mega fanem Dooma i ta stylistyka może mi gdzieś tam bokiem umknąć, ale trochę tak to wygląda. A Killing Floor! O Jesus, dobra, trochę się zbłaźniłem. Mocno się zbłaźniłem, ale cóż. Killing Floora wielkim fanem też nie jestem. Jak cichutko się nagle zrobiło. To też jest trochę kosmos, że oni od strony realizatorskiej nie są w stanie tego jakoś sensownie zrobić. Kozacy 4, tak. Z RTS-ami jest taki problem, że one w ramach pewnych generacji zaczynają w pewnym momencie wyglądać wszystkie identycznie i tutaj nie było odpowiedniego powiewu świeżości od bardzo dawna. Ja kiedyś uwielbiałem RTS-y, ojejku, kiedyś to były moje ulubione gry, ale to się zmieniło już bardzo dawno temu. Chyba właśnie przez ten przesyp tego samego w kółko. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right.
Ale muszę też przyznać, że brak jest RTS-ów z fajnym sterowaniem na konsoli. W sumie czasem bym sobie pograł w jakiegoś RTS-ika na konsoli, ale wszystkie są dramatycznie przeniesione na pada. Przynajmniej te, które ja grałem, nie? All the way to Gamescom to talk about his new film Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Któż taki, bo nie słyszałem? Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. To Enziak chyba klaszcze, nie? Podobno Age of Empires ma właśnie sensowne sterowanie na konsolach? No właśnie nie przypominam sobie, żebym ja to widział kiedyś na PSN-ie. Ale to aż sprawdzę z ciekawości. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up Ale to in jest just a serial, nie? second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team building movies. To jest nowa IP. Dirty Dozen, Co on Magnificent tam Seven. robi? And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy Ej, co też, bo ty magazine lubisz called krapy, Heavy nie? Metal. No, jest w tym sporo prawdy. A co masz do zaproponowania z kategorii krapów? Ja lubię spektakularne krapy, czyli rzeczy, które dużo wyjebały na marketing, a okazały się być tragiczne. Lubię takie rzeczy grać, nie? Więc to nie może być jakiś no-name krap. I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble, and of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. Czy krapy z seriali też lubię? Tu już trochę chyba mniej. Ale tak czy siak. Chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia. You'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. Ale o czym ty mówisz? The ideas they have, a Gotham Knights. The way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. Czekaj, sobie zobaczę, czy ja to widziałem. Widziałem chyba tylko te stare Gotham. Ale ty mówisz o grze, nie o serialu, nie ma serialu. Co? And we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and Wątpię, wiesz, bym chciał próbować. The movie because we are ja mam going to get zbyt wiele fajnych seriali w plecy, żeby gdzieś tam wieczorami jeszcze Magdę targać przez kiepskie seriale. Jak mnie kiedyś znajdzie na Super Hero, to może zobaczę, bo Marvelowi aktualnie trudno jest zaufać pod tym względem. Ale zobaczcie, w sensie ten występ Snydera na scenie dramatyczny moim zdaniem był. Nie nadaje się koleś na scenę do prezentowania nowych rzeczy. Natomiast widać ten kierunek, nie? Multimediowe IP-ki. Duży trend aktualnie. In myth she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see.
Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. O, pan Planner, dziękuję ślicznie za subika. My dzisiaj mamy subiki wyłączone w trakcie właśnie Destiny Showcase i Gamescomu, żeby nie zakrywać ekranu powiadomieniami, ale dziękuję ślicznie. Witam po raz 21 w gronie, bardzo mi miło. Wow, miecze świetne mówicie. Nieźle. One moment. I do love this part. Nie wiem jak was, ale mnie ten poziomy blur, czy jak tego nie nazwać, trochę irytuje już teraz. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Te snajderowskie zabawy ostrością są strasznie nienaturalne. Ja tego nie lubię. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? To sprawia to wrażenie takiego serialu dla nastolatków, zrobionego w taki sposób, żeby oni się poczuli, jakby oglądali coś dojrzałego, nie? Jestem trochę zainteresowany. W sensie widać, że będę tutaj mierzyć w bardzo szeroki świat. Więc to mnie trochę może przekonuje. Nie wiem. Pewnie zobaczę kilka odcinków. Może akurat mnie wciągnie. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something To that akurat is był serial, very ale spokojnie, leć long awaited, dalej. because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Czy oni mogą coś zrobić z jakością tych prezentowanych tutaj materiałów wideo? No przecież ja już u siebie czuję, jakbym to oglądał w 360p, a u was jeszcze po restreamie to już w ogóle musi być dramat. Jak wywalić kupę siana, żeby się gdzieś pokazać, zaprezentować i potem wysrać takie coś na ekran? Nie zrozumiem tego nigdy. Wiesz, Julek, że znam dużo ludzi, którzy chwalili tą monetyzację? Ja pograłem trochę na premierę, zrobiłem tam sobie, wiesz, te podstawowe rzeczy i przestałem, nie? Aż tak bardzo nie jestem fanem gatunku, ani tytułu. Ale kojarzę dużo osób, które było z tego zadowolone.
Kurde, wygląda to jakby zrobili technicznie całkiem fajną i rozbudowaną gierkę, ale kompletnie nie wróży jej sukcesu. Może to jest moje jakieś skrzywienie tylko i wyłącznie, ale jak widzę takich zwykłych ziomków w zbrojach, panów rycerzy, to nieważne, czy on tutaj teraz sobie magię jakąś odwali, czy skoczy na koniu z przypaści, to jakoś mnie to nie kręci. No, wygląda to jak kawał solidnej giery, która koniec końców nikogo nie będzie interesować. Szkoda. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the Dzięki, deal. Ice-T. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get Zobaczymy Azis, jak będą na scenie, bo teraz mogło im się po prostu rozjechać w tym materiale. Raczej wątpię, żeby się rozjechało jakoś permanentnie, ale jak będzie trzeba, to odświeżymy. W ogóle wiecie, że ja chyba nigdy nie grałem w Paydaya żadnego, a autentycznie mam trochę teraz ochotę spróbować. Mam nadzieję, że będzie okazja. Może jakaś się grupka u nas znajdzie na wspólne rundeczki. Oni tam w ogóle mieli całkiem srogą tragedię produkcyjną z tego, co kojarzę, nie? Oni się w końcu jakoś z tego... Udało im się jakoś to nad tym zapanować, czy tu można się raczej spodziewać pewnych komplikacji dalej? Na Asasyna też już trochę czekam, no już trochę dawno nie było. Ja lubię Asasynki. Już jakaby ta gra miała nie być, to po prostu bym sobie zagrał w jakiegoś Asasyna. Wiesz co, Kasper, ja mówię konkretnie o trójce, bo już raczej teraz do dwójki nie będę wracał, tylko spróbuję się właśnie w trójkę wkręcić jak wyjdzie, czyli pod koniec września. Bo dwójkę chyba też mam, tylko po prostu w nią nie grałem. Wiesz co, ja z Asasynów na równi traktuję całą trylogię o Ezio, nie? Czyli dwójkę, Brotherhooda i Revelations. A potem chyba Valhalla bym wymienił, a potem może być Origins. Złota kredka, dziękuję. Oj, nieważne. Już miałem dziękować za followka. I po co? I po co? Zbanuj. Też macie wrażenie, że ten Assassin wygląda bardzo miernie technicznie?
Nie na wszystkim, ale tam kurde połowa tekstur to jest sprzed kilku lat, nie? Brotherhood był naprawdę świetny, to prawda. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy bardziej lubię dwójkę, czy Brotherhooda, ale z tej trylogii Ezio to Revelations wiadomo, że najsłabsze, nie? Ale nadal bardzo dobre. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. To prawda. No trochę się zaczynam bać tego października. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. Możemy reloadować, słuchajcie, bo faktycznie coś się rozjeżdża. Zobaczymy, czy to po naszej stronie czy u nich. Nadal się rozjeżdża, to jest po ich stronie. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Wow, ale to było ciężkie. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。Dobry czas dla tych głównych bijatyk, co? Na co najbardziej czekacie? Na Street Fightera, Mortala, czy tego, czy na Tekkena? ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、特に欧米では、失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Muszę przyznać, że zastosowanie jakichś takich bardziej nowożytnych AI-ek w bijatykach, żeby dostosować poziom trudności do gracza, wydaje się naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Nie wiem, jak ta scena się aktualnie rozwija i na czym inne produkcje w tym momencie stoją, ale brzmi to jak dobry pomysł. Going somewhere? Yes! 失敗バジゲッソ。それ
No i tutaj też ten materiał wideo, który puszczają jest jakiejś marnej jakości. Dlaczego oni tak to robią? Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. Wow. Flashbacki z PlayStation Home. Bolesne flashbacki, dodajmy. Cześć Pierce, albo ty Pierce, nie wiem jak mam czytać twój nick. Fajnie, że dotarłeś, tak, ja na YouTube już właściwie nic nie robię od bardzo dawna, ale na Twitchu jak mam czas, siły i ochotę, to się odpalam. Siedzimy sobie, oglądamy właśnie albo jakieś konferencje, albo gdzieś bierzemy. Tak już wiesz, czysto hobbystycznie. A Mortal kiedy wychodzi? Zobaczymy, może w Tekkena zagram. Pamiętam, że 7 była bardzo szybką i łatwą platyną. To się chyba w 6 godzin platynowało. Alright, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see tam some raw, real jak już bym się miał czymś jarać w Call of Duty, to tymi rajdami. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. Byłem What tylko can na you tell us pierwszym about Modern Warfare i ogólnie 3? naprawdę fajnym doświadczeniem. Takim może bardziej jednorazowym niż czymś do powtarzania, ale naprawdę bardzo fajnym doświadczeniem. Dla samego tego rajdu byłbym skłonny płacić przepustki sezonowe. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. No zombiski też są ciekawe. Nie mam z nimi dużego doświadczenia, ale trochę próbowałem. For the first time it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's actually standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign. Muszę przyznać, że kiedyś faktycznie kampanie w kodach były dla mnie priorytetem. A aktualnie not so much. Już sobie wolę chyba kilka rundek w multi zagrać i to mi się dobrze klika. Też nie jestem, wiecie, jakimś turbo wkręconym fanem koda, ale jak gierka wychodzi, to tak sobie lubię przez kilka tygodni pograć, aż się zmęczę. You can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight no, Sharp, lepiej chyba zostawić to sobie na dzisiaj i jutro wrócić na spokojnie zacząć grać z przyjemnością, niż się męczyć aktualnie. Start of the game almost, right?
Ja tam słyszę kilka pokoi dalej, że Magda krzyczy z radości, więc oni chyba grają. U nich chyba działa. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Ale preorder Final Shape'a już wjechał i bonusy z preordera odebrane. Bardzo dobrze. Oszust już poszalał, kolekcjonerkę zamówił. Cześć, pan Kosper. Wiesz co, takie są te rzeczy na razie. Nic urywającego, nie? Nic urywającego. Ale wiadomo, że w takich miejscach zawsze największe bomby trzymają na koniec, więc trzymamy sobie grzecznie kciuki. No, ja też dzisiaj nie znajdę czasu. Też dziś nie znajdę czasu, żeby sobie w Destiny pogierzyć, ale jutro przysiądę na spokojnie. Nadrobię. I na pewno w weekend dużo pogram. W końcu mamy wolny weekend i na pewno czas na grańsko się znajdzie. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Dni Fantastyki we Wrocku? Nawet nie wiedziałem, że Wrocek ma taką imprezę. Duże to? Bo to rozumiem już coś cyklicznego. Stay tight. Roger, no movement. Sousowa kolorystyka. Wiem, że to są współczesne rzeczy, ale patrzę na te kolory i mówię, kurde, sousy. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstrip's on. No fajne są te misje kampanii. Fajnie ci pokazują różne aspekty technologiczne wykorzystywane na polu bitwy. Fajnie to wygląda, fajnie się strzela. No to Call of Duty, nie? I na konkursie cosplay będzie sędziować m.in. cosplayer, który miał Tytana w secie PvP. O, to w ogóle nie kojarzę chyba, żeby ktoś z polskich cosplayerów robił coś z Destiniacza. Nie widziałem chyba wcześniej. Mamy rozumieć, że nikt nie widział, że oni lądują. Chodził po Prykonie, bardzo realistyczny set. To, że typa nie widziałem na Prykonie, to aż dziwne. Wiecie co, ja sobie skorzystam na szybko z toalety, bo tutaj dokładnie wiemy, czego się możemy spodziewać. To jest fajne, ale to jest dokładnie to, co mogliśmy sobie wyobrażać, nie? Zaraz jestem. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up.
Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light 'em up. Moi drodzy, ważne pytanie, czy ktoś się orientuje, na ile przewidziano tego ONL-a? Ale banger ominąłeś? Co się działo? Opowiadajcie. Strzelał z pistoletu. Pop the hatch. Jak można w kółko tą samą grę wydawać? No normalnie robisz inną kampanię. Robisz inne mapy do PvP. I tak to się kręci. A moim zdaniem naprawdę ten gameplay multiplayerowy jest cholernie przyjemny w Call of Duty. Ja osobiście go lubię, mimo że nie jestem jakoś tak super wkręcony w granie to regularnie, nie? Ja mówię, gram sobie przez kilka tygodni, jak wychodzi nowa odsłona, super się bawię w tym multi, a potem to odkładam i wracam za rok. Wiesz co, Angristorante, zwykle te misje mają jakiś taki moment kluczowy, gdzie dzieje się coś naprawdę dojebanie dużego i oni wtedy zwykle kończą właśnie prezentację. W sensie tak robili na przestrzeni lat, więc podejrzewam, że teraz będzie tak samo. No, wracając, czy wy wiecie, kiedy to ma się skończyć? Bo ja bym sobie musiał jeszcze coś zjeść między tym streamem, a tym, jak się odpalimy z Immortalsami. A Immortals mam o 22. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Półtora godziny. No to by było idealnie. To by było idealnie, prawdę mówiąc. W ogóle z Immortalsami może być dzisiaj ciekawie, bo dostałem... mogę chyba to mówić. Dostałem info, że EA zależy na tym, żeby się właśnie streamerzy odpalali od 22 do 12, bo oni w tym czasie mają coś robić. I może sobie wyobrażam zbyt dużo, ale może właśnie będą robili jakieś deweloperskie trollowanie w sesjach graczy. Kto to wie? Breach. Breacher up. Okej, tym razem te wielkie coś na koniec z pokazania misji nie było zbyt wielkim czymś. No, musimy to przyznać. Mam trochę nadzieję, że podrzucą mi kluczyk, bo pograłbym sobie chociaż chwilę w te multi. I te zombiaki bym sprawdził. Open worldowe zombiaki, to może być spoko. Akurat odklikałem okienko streama, więc nawet nie widziałem. Podłożyli ładunek do drzwi i go zdetonowali. Tyle. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date. Słyszę crafting, macie moje zainteresowanie. Pokazuj. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless,
beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Twarze są fatalne. Ale rozgrywka może być przyjemna, nie wykluczam. Te zwierzęta to im chyba pouciekały z tego, z No Man's Sky. Wiesz co, Julek, nie wiem do końca, bo ja nie oglądałem za bardzo streamków, a sam jeszcze nie grałem, ale widziałem dzisiaj, że 2 osoby z mojej gdzieś tam listy grały, więc obstawiam, że się da. Co to są za pociski? Mam wrażenie, że trochę za bardzo over the top próbowali tą gierkę zrobić i mi się to nie zmieściło w rączkach niestety. Ale może warto będzie śledzić losy Early Accessu. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the 4 primals and attempt to cast open the gates once more. Powiedzcie mi dowolny tytuł, którego nie potrafię wymówić, a uwierzę, że to jest to. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't. To jest gatunek, który sam siebie zjada. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Ja już to mówiłem wielokrotnie, że ja mam problem z tymi azjatyckimi grami taki, że dla mnie, jak oglądam zwiastuny czegoś takiego, to jest kompletnie nieodróżnialne od setek innych gier. Ja już nie wiem, co jest którą serią. Dla mnie to wszystko niestety wygląda trochę tak samo. I just wanted to say thank you. I te logosy tych gier nawet są identyczne, masakra. Ale figurka fajna w kolekcjonerce. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. To prawda. She is Jack's mentor. She is tough and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. W ogóle to już wyszło, więc tam trochę mogę wam powiedzieć. Powiem wam, że nie jest to aż takie złe, jak myślałem. W sensie, grałem wczoraj chyba z 6 godzin i szczerze, bawiłem się spoko, także spokojnie to nie jest kolejny Forspoken. Nie jest oczywiście jakoś super wybitnie też, to wiadomo, ale jest okej, szczerze. Zresztą mówię, dzisiaj o 22 będziemy w to grać, także jak ktoś jest chętny zobaczyć więcej, dowiedzieć się więcej, to serdecznie zapraszam. W ogóle to specjalnie grałem bez dźwięku, żeby sobie za bardzo nie spoilerować i żeby sobie jeszcze na streamie móc ten klimat właśnie tak po raz pierwszy bardziej poczuć.
Jak to zapowiadali, to ja właśnie miałem bardzo mocne flashbacki z Forspokena, a większość z was wie, co ja myślę o Forspokenie, a myślę same złe rzeczy o nim. I bałem się, że to będzie dokładnie ta sama sytuacja. Na szczęście nie jest. Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenny, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Gaczekierka nie mogło zabraknąć. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our Czy newest było już products Phantom Liberty? Nie, nie było. today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy Ale ja nie ARPG. jestem pewien, czy CDP są na 上次我们 Gamescomie. 给大家分享动态已经有1年的时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm Ej, bo particularly happy to be gacze na here pewno nie są today nowym to gatunkiem, nie? One give you sobie an istnieją update tak mniej on więcej w the takiej progress formie, we've powiedzmy, made około with this game. gęsinowej, żeby to 接 uprościć. 下来的 PV Od 会有我 kiedy? 们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us. And Generalnie it to, shows do you czego some of the zmierzam urban z pytaniem, to jest to, że environment that we've been faktycznie working on and Gensinowi also chyba some się of udało the- świat otworzyć na gacze, nie? Dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank Paweł you very pisał, much. że, Here you go. Brand że new trailer będą. for Zenless No to Zone może Zero zobaczymy. at Gamescom. To jeśli są, to raczej tak. Ja mówię, jeśli chodzi o gry na wrzesień, to autentycznie Phantom Liberty jest tytułem, na który ja najbardziej czekam. Podoba mi się bardzo ta stylistyka UI-kowa, fajna jest. Ja w ogóle strasznie dawno nie grałem w ten Ni no Kuni. Musiałbym sobie do niego wrócić, zobaczyć, co tam się pozmieniało. O ile coś się pozmieniało. Mam trochę wątpliwości, czy to sobie radzi, jeśli chodzi o player base'a. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has Stylówka captivated postaci mi się players with akurat its nie podobała. interstellar Podobały mi się grand UI-ki, to journey. prawda, And today we're ale excited to share a stylówki special look postaci at to its beloved taki characters and provide an update remix on its remiksu PlayStation kultury, 5 nie? release. The Lawfu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. To jest tak jest. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. Czy ona miała... Czy ona miała element losowości przy kastowaniu spela?
Jinyuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuan get these slackers in order. You have nowhere to run. Proszę, porzućmy już ten blok gier. We got Przejdźmy do still more kolejnego. Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Z tego wszystkiego ten Genshin to i tak chyba jest najlepszy. Jeśli chodzi o tak ogólnie jak wygląda. This is no time for distractions. Seriously, you Takie have a momenty z great eventów, których magician nikt nie standing zobaczy, bo right były here. jednorazowe. Wiesz, Julek, my tu gramy w Destiny, co my mamy do powiedzenia? Mi tak zupełnie szczerze, całkiem nieźle się w tego Genshina grało przez jakiś tam czas. Po prostu się znudziłem i to odłożyłem, ale czas spędzony przy gierce nawet nieźle wspominam. Zresztą wiecie, ja gram teraz w Pali jedynie, nie wiem tylko jeszcze co to jest. To jest taka próba zrobienia cozy gierki w settingu MMO. Ja tam lubię. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Oni zresztą jakoś niedawno wypuszczali coś nowego, nie? Z Lordsów. Jeśli chodzi o materiały wideo. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Ja w ogóle jestem całkiem zaskoczony, że to doczekało się czegoś dalej w pojedynce. Ta jedynka to był chyba taki trochę projekt marzeń Tomka Gopa, ale koniec końców no to chyba ani przez graczy za bardzo nie było chwalone, ani sprzedażowo sobie chyba też nie poradziło jakoś super. You look into the shadows, might be the shadows look back. Tak. Do zobaczenia z Roxon. No, pa pa.
Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Muszę zobaczyć kawałek gameplayu, bo wydaje mi się, że jak tu widzieliśmy za pierwszym razem, to pomyślałem sobie, nawet okej. Który to jest SJ? Hello again. It's O nie! so amazing being Kiedy myśleliśmy, że już gorzej być nie może. with all the game devs, Wróciła. publishers, and of course the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom Pograłbym cosplay sobie w area, jakieś gry w where you stylu can Lego see Racers. amazing game-inspired costume, just Tak like sobie this. pomyślałem, że bym sobie w sumie pograł w Lego MMO. Now I'm Na takiej here zasadzie, że masz with swoją Mochi instancję, Dragon, która jest twoją jakąś tam działką, haciendą i tak Rainbow dalej. Raven, Ale sobie w grze normalnie bijesz jakieś tam Zaza stworki, zbierasz and surowce, Saphira. robisz questy, żeby dostawać przepisy craftingowe na konkretne klocki i później możesz sobie budować różne rzeczy na tej swojej parceli. For me, there are three Fajne by things to było. required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the Cosplay Village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Jezu, już się bałem, że z całą czwórką będą wywiady robione. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch. Podoba mi się, jak jej się raz na 30 sekund przypomina, że powinna się uśmiechać. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Ojejku. Miałem mówić, że looter shooterki to ja lubię, ale chyba nie w takiej stylistyce. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have.
przyznaję, akcja ze snajpą całkiem fajna. Takie Outridersy trochę, nie? There's a grave walker. Hello? Ja jestem pół na pół. Hi. Może spróbuję. O, to mi się podobało. World? Good. To mi się podobało. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Ale wiecie, z takich shooterów to już mamy zapowiedziany maraton, nie? A od Bungie generyczności się na pewno nie spodziewam. I told you, Bardzo się maratonem jaram i trochę mnie boli, że przyjdzie nam jeszcze długo czekać, zanim czegoś się o nim więcej dowiemy. What, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. No, to będzie fajne. Ja lubię takie gierki. You're right there. On the verge of something special. Of being first into great unknowns. Co to było to z wycinaniem szkła? Ktoś kojarzy? Cześć Manasiko, dzień dobry. Payday trójka? Okej. Jestem trochę ciekaw, jak bardzo rozwinięte będą możliwości skradankowe w Paydayu. Ja mówię, z Paydayem mam bardzo małe doświadczenia, a przy tej trójce mam trochę ochotę w to wskoczyć, przynajmniej spróbować, nie? Znaleźć sobie gdzieś tam jakąś grupkę do pogrania w weekendy i może się spodoba. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Halo. Żyjemy, żyjemy. U mnie nie uciekają klatki, to u nich ucieka. Szybki reloadzik. Stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. To zdechło. To zdechło u nich. Wszyscy F piszą. LOL. LOL. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Dla tych z was właśnie, których nie było od początku. Jest taki koleś w Niemczech, który pojawia się w telewizji śniadaniowej, w jakichś programach sportowych, biega po prostu z publiczności i tym ludziom, którzy nie mają pojęcia, o co on pyta, dopytuje się ich, kiedy wyjdzie GTA 6. I on już jest takim trochę internetowym memem. Natomiast ten typ pojawił się również teraz na Gamescomie. I ja jestem zdania, że to wyreżyserowano oczywiście, wszystko zaplanowane. Jestem ciekaw, czy to znaczy, że możemy się spodziewać zapowiedzi GTA 6 dzisiejszego wieczoru. Problem jest taki, że niedługo powinienem uciekać. Spróbuję zobaczyć, kiedy to ma, na ile to jest zaplanowane. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. 2 godziny, kurde, to tak na styk trochę, ale spróbuję. Ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just said to watch these guys and learn.
And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, or wait further information. Recording submitted. Ja zupełnie szczerze pamiętam to z jakichś wcześniejszych zapowiedzi, pamiętam, że byłem tym żywo zainteresowany, ale że to wychodzi dzisiaj? To kompletnie nie wiedziałem. Przegapiłem to. Ale dobrze. Dobrze, to sobie zobaczę jakieś gdzieś tam opinie, oceny i przynajmniej się nie nadzieję. W ciemno. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Nawet jak wyjdzie z tego powtórka z Kalisto, to w sumie i tak bym zagrał. Zobaczmy, czy ma już jakieś oceny. Next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. 64, czyli słabo. Behind all great discoveries, czyli dość słabo. lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Był już SnowRunner, był już Mud Runner, co jeszcze może być? Dirt Runner? Each step matters. For Step every runner. obstacle, there's a solution. Rock Runner. For every task, River Runner. a tool. Ghost Runner, no wiadomo, to by było najlepsze. Jest nowy materiał wideo w ogóle z Ghost Runnera 2, to już też niedługo wychodzi. Bardzo się cieszę, bardzo chętnie zagram Ghost Runnerka. Expeditions, a Mud Runner game. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world. Dobra, czyli otwieramy segment 4 kółek. To też nie będzie super interesujące. No przynajmniej dla mnie, nie? Ja nie lubię gatunku. Step Runner, I'm stuck, no. Mogli pójść w tym kierunku. Dziewięć sezonów SnowRunnera? Tam są sezony? Ja myślałem, że to jest taki, wiesz, taki po prostu experience otwarty. Spoko, Kajiwara, trzymaj się. Dobrego spanka i dobrego pracowanka jutro. Ja mam dzisiaj mocno intensywny dzień. Więc jeszcze z wami posiedzę do 12.
Jeśli kolejna gra też będzie jakąś wyścigówką, to sobie skoczę, przyniosę tylko jedzonko. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all Miałem platforms. mówić, że tutaj na tych ujęciach ładnie wygląda, ale to było... All right, moving on with CD Sami Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. Mam wrażenie, że Redzi bardzo mało zdradzają fabularnie informacji o tym dodatku i mam nadzieję, że mają ku temu dobre podstawy. Let's check this out. Okay. Yeah. Let's go. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Dużo się gdzieś tam słyszało, że ten dodatek to raz, że historia nowa, wiadomo, ale że dużo właśnie taki quality of life rzeczy wprowadzają. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Vehicle combat. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Zupełnie szczerze trzymam kciuki, żeby to dało radę. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tap. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Fajnie, że się chcieli pochwalić tymi właśnie może nie drobnymi, ale takimi niezwiązanymi z treścią typowo dodatkową zmianami. Natomiast nadal mam wrażenie, że praktycznie nic nie wiem o samej fabule. Jestem ciekaw dlaczego, jakie mają ku temu powody. A lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further.
Wow. It seems like players, can even further customize their play style to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to Szczerze wątpię, żeby to wprowadziło dużo do rozgrywki. Bardziej to traktuję jako takie naprawianie błędów podstawki, nie? Że coś było gdzieś tam pokazywane, zapowiadane, obiecywane, tego finalnie w grze nie było i teraz próbują to dodawać. Pod tym względem wiadomo, fajnie. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. No i bardzo ładnie. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look mało at one of efekciarsko the to factions, zaprezentowali, Infernal Hosts. ale rozumiem, że tutaj trochę inny był cel, nie? Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? Były teraz właśnie jakieś gierki zrobione w Dreams pokazywane. Graliście w Dreams? Dreams jest teraz w PlayStation Plus na ten miesiąc. I trochę mam nadzieję, że dużo ludzi faktycznie w to wskoczy. To jest gierka, która koniec końców jest mocno wymagająca czasowo na wejściu, ale wydaje mi się, że tam fajne rzeczy można porobić. And creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award
on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So Dobra, idę sobie przynieść jedzonko, zaraz jestem z wami. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Co tam ciekawego? Ghost? Ghost Rider i Deadpool. Co się dzieje? Marvel Snap? Okej. Marvel Snap jest fajny, tylko ja nie mam cierpliwości do takich gier, żeby grać w nie dłużej. Ale Czarodziejki z Księżyca? Nie, to jest coś innego chyba. A nie, przepraszam, nie była, to jest ta Squirrel Girl. Dobra, dałem się nabrać. Wyszła full desktopowa wersja. No, teoretycznie była desktopowa wersja nawet na Steamie, ale ona była takim po prostu...
żywcem buildem mobilnym na PC, nie? Więc rozumiem, że teraz już jest taka natywna. We have a lot to talk about. Ja będę się wyciszał, bo chcę sobie zjeść, a nie chcę wam laskać, nie? A dziękuję. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. To jest Armored Core? Pokaż co masz. Mam zupę meksykańską z takim ciastochlebkiem batatowym. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Ja pamiętam, że dawno temu grałem w jakiegoś Armored Core'a, ale to jak gdyby, no, to były zupełnie inne czasy. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. No i cześć pan Palec, bo się nie przywitałem. Dzień dobry. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. O co chodzi z tym wysypem gier w klimacie średniowiecznym albo średniowieczno-fantastycznym? Jakoś tak potwornie dużo tego ostatnio. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. tam się You guys are gonna polikowało trochę enjoy rzeczy, it. nie? Here it is, Mortal Kombat Jestem 1, ciekaw, the brand new trailer.
czy to wpłynie na zapowiedź dzisiejszą, czy już po prostu pokażą, co mają. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget Kurde, that. obejrzałbym sobie tego filmowego Mortala z 95. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion. Animacyjnie bardzo dobrze. He will taste no victory. Zajebiście. Czy grałem kiedyś w jakieś bijatyki? Okazjonalnie do jakiejś siądę, ale to nie są gry, które mnie przykuwają na dłużej, nie? Bardziej je postrzegam jako takie, o, zapoznam się z jakimś nowym tytułem, albo o, gra imprezowa. Frytek, ale to jest reboot. To się w ogóle nazywa Mortal Kombat 1. Oni rebootują serię. Więc sobie mogą tam robić co chcą. Who's your queen? Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Ara. Ej, no błagam, zostało 10 minutek. Dajcie coś fajnego. Dajcie dla gracza. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No Grand Strategies generalnie, no mają No swoje history. grono. Mają swoje grono fanów i odbiorców. Po prostu to są ludzie, waiting którzy, to be wiesz, somewhere extraordinary których nie widać za by bardzo w you. internecie.
Nuklearny Gandhi. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the A, same. w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, bo gdzieś tam wspominałem chyba to bardziej na Discordach niż na streamie. Black and White 1 trafił do Abandonware'u. Możecie po prostu ściągnąć i grać. Także bardzo serdecznie zachęcam, bo to świetna giera. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Nameless people. Ja już w Diablo nie gram, ale gdzieś tam obserwuję sobie tylko nagłówki, coraz bardziej tragiczne z tygodnia na tydzień. O, pan Strzybor, dziękuję ślicznie. Mam powiadomienia wyłączone, ale dobrze, że zobaczyłem. Witam bardzo serdecznie rajdowników. Jak tam nowy sezonik? Jak tam otwarcie dzisiejsze? Ja tam słyszę tylko kilka pokoi dalej, jak Magda co chwila krzyczy. Więc chyba zadowolona. Ja dopiero jutro niestety pogram, bo dzisiaj bardzo aktywny dzień. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something. Mam wrażenie, że sezon mnie uderzył bardziej niż dodatek. Serio? W sensie, mi się naprawdę podobało dzisiaj praktycznie wszystko, co pokazali. Jestem pod bardzo dobrym wrażeniem i mam bardzo dobre przeczucia co do przyszłości. And they'll never see you coming. Czy mam wrażenie, że dodatek zapowiedzieli tak w połowie? Chyba nie. W sensie, wydaje mi się, że no to już tam wchodzimy na takie wydarzenia, że oni nie mogą zdradzić zbyt dużo. A prezentując cokolwiek związanego z tym dodatkiem, bardzo łatwo było pokazać zbyt dużo. O której się zaczęło? Jeśli pytasz o Gamescom, to o godzinie 20 się zaczął. I właściwie zaraz się kończy. Tak naprawdę zostało jakieś 5 minut. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role Ale of od razu mówię, że my vampire tego, hunter zaraz po Gamescomie, ja sobie tylko wyłączę streamka i włączę ponownie, żeby mi się zapisały osobno i będziemy jeszcze robić 2 godzinki, bo mamy sponsorkę z Immortals of Aveum. Także zapraszam serdecznie do poglądania. Gierka dzisiaj wyszła. No i już mam trochę w sumie o niej sporo do powiedzenia. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as Chciałbym mieć tę fight your pewność, way po through the Lightfallu perils chyba of Sanctuary. za She's bardzo complex. tak jest. She's seen quite a bit of horror Tak in czy her jak? lifetime, so Sorry, się chyba initially she pogubiłem comes across jakby. as a little bit cold and Jakie słowa jaded, padły wcześniej? but in a fight she will No Lightfall definitely have wiadomo, your że back. trochę zawiódł, nie? Good to Ale know. no Rod, mówię, mam dobre przeczucia, więc będę się pozytywnie nastawiał. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off
with the big bad vampire lord. Now, that's season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. Tak, że no jest się sceptycznym. Sezon po Lightfallu był taki se. Deep był, tak, no okej, niby okej, ale czegoś brakowało. Aktualny sezon na razie zapowiada się dobrze. Eris ma, jako Rui Mama jest zajebista, ale no uderzają totalnie w nostalgię. No tak, no zbliżamy się do tego momentu tej opowieści, kiedy nostalgia będzie szarpana na lewo i prawo, nie? Ja nawet nie mam tego za złe. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect. Dopóki nie będzie to tylko nostalgia, to będzie super. Wiesz, wydaje mi się, że wnętrze Travelera generalnie jest idealnym settingiem pod to, co Bungie robi najlepiej, nie? Czyli pod zabawę kształtem, geometrią i skalą. Wydaje mi się, że oni tam naprawdę będą mogli fajnie poszaleć. Plus ja po raz pierwszy byłem naprawdę zajarany segmentem o umiejętnościach i broniach. Autentycznie zwykle mam to gdzieś, bo to tak w sumie w praniu wychodzi, co jest fajne, a co nie jest. A tym razem tak słuchaj i mówię, co jest naprawdę? Trochę się, Julek, zgadzam, że Simple Fun to jest to, czego trochę brakuje. Wydaje mi się, że gracze najbardziej by chcieli teraz właśnie prostych mechanik, prostych mechanicznie grach w ujęciu double albo triple A-owych, nie? Tu mam na myśli rzeczy takie jak Returnal na przykład. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Wybiła 10, słuchajcie, ale wiadomo, że już w tym momencie tego nie wyłączę, tylko już dotrwamy sobie do końca. Zobaczymy ostatnie zapowiedzi i później się przysiędziemy na Immortalsów. And he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature. To niestety trochę brzmi jak ta taka turbo gówniana bijatyka o takim emo-chłopcu gdzieś tam na nowojorskich uliczkach. Nie pamiętam tytułu, zawsze zapominam, ale wiecie chyba co mam na myśli. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either, but trapped by the genre.
We're all ripped to pieces along the way. No! Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it's... You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. No, widać, że tutaj Control był swoistym poligonem doświadczalnym. Fajnie, ja się jaram, to będzie fajna gierka. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. No niestety, myślałem, że jeszcze na koniec zrzucą jednak jakąś bombę, ale wygląda na to, że nie. Czyli na tym koniec. Słuchajcie, ja potrzebuję dosłownie pół minutki, żeby umyć ręce. Wrócę, wyłączę streama i od razu go włączę ponownie i będziemy mogli... A, jeszcze muszę sobie dodać tylko jedną grafikę, czyli coś koło minutki. I będziemy lecieć z Immortalsami, także jeśli macie ochotę poglądać Immortalsów Aveum, to zapraszam bardzo serdecznie, zostańcie po prostu na streamku, on się zaraz włączy ponownie. No, a ja znikam w takim razie na 1-2 minuty. Mam nadzieję do usłyszenia.